19 marca 2023 roku o godzinie 23:21 Jasnowic, zmęczony i znużony podczas rozmowy, nagle doznaje widzenia. Czuje, że Rosja coś szykuje. Co szykuje? Zaskoczenie. 19 marzec 2023. Następnego dnia, 20 marca, Xi Jinping, prezydent Chin, przybywa z wizytą do Moskwy i widzi się z Władimirem Putinem. Następnie Xi Jinping zaprasza Władimira Putina do Chin. We wtorek, 21 marca, słyszymy doniesienia medialne, że Wielka Brytania postanawia przekazać Ukrainie pociski ze wzbogaconym uranem. W odpowiedzi na to, po wizycie Xi Jinpinga w sobotę w rosyjskiej telewizji Rosja-24 Władimir Putin powiedział, że na prośbę prezydenta Łukaszenki Rosja rozmieści na Białorusi broń jądrową. Czy to jest owo zaskoczenie? Czy to jest to, co Rosja szykowała? Zapraszam na raport Jasnowidza. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony mówi Olaf. Witam na kolejnej audycji na jednym z najbardziej undergroundowych kanałów na YouTubie, w serii, w której omawiamy przeczucia, poczucia, przepowiednie, proroctwa, wizje, sny prorocze. Dzisiaj weźmiemy na warsztat kolejne SMS-y Jasnowidza z Gdańska. Pojawią się nowe poczucia, ale wcześniej omówimy znowu sprawdzone przeczucia, znowu sprawdzone przepowiednie Jasnowidza z Gdańska. W tym celu zadzwonimy do naszego stałego słuchacza, pana Pawła, który znowu kolejny raz znalazł jakieś niesamowite artykuły, niesamowite rzeczy, które właśnie potwierdzają sprawdzalność tych wszystkich przepowiedni. Najnowszą przepowiednią był krach finansowy, przepowiedziany z dokładnością co do innego dnia. O, halo? Dzień dobry. A, no cześć, bo tu robię wstęp i jednocześnie do Ciebie dzwonię. No to cześć, okej. Zapowiedziałem właśnie audycję. To może przejmij głos po prostu od razu. Witam serdecznie widzów. SMS z 19 marca. A to poczekaj sekundkę, tylko go pokażę, bo tu się przygotowałem wcześniej. O, ale coś mi tu nie działa. O, mamy problemy techniczne. Sekunda. Dobra, ja to najwyżej wytnę. To poczekaj, Paweł, ja to wytnę, ten. Ty, nie działa mi, co jest? W prawo mogę brać, nie mogę brać w lewo. Sekundka. Dobra, ja te 30 sekund wytnę. Ok, teraz działa. Dobra. Paweł, sorry, to ja te 30 sekund wytnę, bo mi tu zamulił komputer, ok? Czyli jak powiedziałeś SMS 19 marca, to zacznij od tego momentu, ok? SMS z 19 marca po godzinie 23. Olaf pisze tak. Zmęczony, znużony w trakcie rozmowy o Turcji, wpada mi: Rosja coś szykuje. Przypominam, to jest SMS z 19 marca, a wizyta Xi Jinpinga w Moskwie była od 20 marca do 22 marca 2023 roku. Dalej, co dalej Olaf pisze? Czyli pisze: Rosja coś szykuje i w tym momencie jednocześnie mi wpada i jednocześnie widzę na ekranie zaskoczenie. Czyli Rosja coś szykuje i Olaf widzi na ekranie zaskoczenie. Tu jest, dalej pisze, akurat w artykule też o Turcji, tylko że rozmawiamy o Turcji, tam Olaf już jest zmęczony, znużony i nagle natchnienie mu przychodzi. Rosja coś szykuje i to było 19 marca. Tak. Tutaj godzina 20 po 23, czyli jeszcze było przed wizytą prezydenta Chin w Moskwie. Rosja coś szykuje i widzi na ekranie zaskoczenie. I co się stało? Stało się to, że Rosja rozmieści na Białorusi taktyczną broń jądrową, gdzie są artykuły, wszystkie dziennikarze opisują, że Rosja rozmieści na Białorusi taktyczną broń jądrową, a Olaf pisał: Rosja coś szykuje 19 marca i widzi na ekranie zaskoczenie. Następny SMS jest także z 19 marca
Tutaj jest godzina 22:17. Poczucie ogólne w trakcie rozmowy w związku z wizytą Xi w Moskwie. Na pytanie, co powie oficjalnie, a nieoficjalnie. Rozmawialiśmy z Olafem na temat tego, co oficjalnie i co nieoficjalnie będzie powiedziane na spotkaniu prezydenta Chin z prezydentem Rosji i Olaf napisał poczucie, drugie rozdanie. Tutaj na chwilkę zatrzymam się, drugie rozdanie, dlatego że jeszcze właśnie przed tą wizytą od 20 do 22 marca 2023 rozmawialiśmy na temat tego, że pierwsze rozdanie zaczęło się 4 lutego 2022 roku, czyli przed 24 lutego 2022 roku, czyli pierwsze rozdanie było 4 lutego. Putin przybył do Pekinu, pisze Forsal, Putin przybył do Pekinu i zaczął rozmowy z Xi. Spotkanie twarzą w twarz. Drugie rozdanie, jak przyjechał prezydent Chin do prezydenta Rosji. To było właśnie 22 marca 2023. To było to drugie rozdanie. I trzecie rozdanie, tak jak Olaf też pokaże tam w filmiku, to będzie artykuł właśnie z Rzeczpospolitej, publikacja z 21 marca tego roku. Xi Jinping zaprosił Władimira Putina do Chin. To będzie trzecie rozdanie. Czyli pierwsze rozdanie, Rosja przyjeżdża do Chin 4 lutego, tam to były te igrzyska jeszcze olimpijskie w Chinach zimowe. Potem jest wizyta prezydenta Chin teraz w marcu w Moskwie i na tym spotkaniu składający wizytę w Rosji Xi Jinping oświadczył, że zaprosił prezydenta Władimira Putina do złożenia wizyty w Chinach w tym roku. Czyli wtedy było pierwsze rozdanie rok temu, w lutym 2022, teraz jest drugie rozdanie, marzec 2023 i jeszcze w tym roku według tutaj zaproszenia właśnie Xi Jinpinga, bo Xi Jinping zaprosił Władimira Putina do Chin, będzie trzecie rozdanie. Będzie trzecie rozdanie i Olaf ma tutaj takie poczucie, że to właśnie jest drugie rozdanie. SMS, przypominam, jest z 19 marca. Z 19 marca z niedzieli i pisze poczucie, drugie rozdanie. I pytanie, co pod stołem zrobią Rosjanie? Olafa poczucie, Amerykanie. I potem jest napisane drugie rozdanie na Tajwanie, znak zapytania, czy to tylko rymowanie. I potem jest na temat trzeciego rozdania. Trzecie rozdanie to będzie, tutaj Olaf napisał, duchowe powołanie, ale też trzecie rozdanie, zaraz przedstawimy też SMS-a z dnia dzisiejszego, co by było z tym trzecim rozdaniem. To widzowie, którzy nie tylko są zainteresowani duchowością, ale także tym, że te SMS-y oddają tą rzeczywistość, że to wypełnia się i to jest trafione jasnowidzenie, tak jak tutaj z tego 19 marca, że Rosja coś szykuje. 19 marca Rosja coś szykuje i Olaf widzi na ekranie zaskoczenie. I w tych artykułach, które dziennikarze opisują, właśnie piszą, że są zaskoczeni, że ta taktyczna broń jądrowa pójdzie na Białoruś. Wiele osób by było zaskoczonych. Tutaj ten SMS 19 marca, niedziela, 22:17, to właśnie to przeczytałem przed chwilą, to poczucie ogólne. I jako drugie rozdanie, czyli w marcu tego roku drugie rozdanie, co pod stołem zrobią Rosjanie. Czyli też pod stołem, co zrobią Rosjanie, poczucie Amerykanie. Że jednak te kontakty rosyjsko-amerykańskie nadal są utrzymywane, mimo tego, że toczą się też rozmowy pod stołem też. I poczucie Amerykanie. Drugie rozdanie na Tajwanie, czy to tylko rymowanie. Czyli też nie tylko, że drugie rozdanie nie tylko odnośnie tego spotkania od 20 do 22 marca, ale także drugie rozdanie na Tajwanie, jest znak zapytania. Dalej, kolejny SMS, który chcemy, czyli tamte dwa SMS to były z 19 marca oba i teraz SMS z 26 marca, też niedziela, bo tamte były z niedzieli 19 marca 2023, a ten SMS teraz jest z niedzieli, godzina 15:10, tylko że to jest niedziela 26 marca, bo
pytania są też już, co obiecał. Czyli Tak, to może powiedzmy właśnie, że jedna niedziela, 19 marca, to jest tuż przed wizytą Xi w Tak, bo Moskwie i wtedy właśnie chcieliśmy- rozmawiam z Pawłem w sprawie właśnie, co tam się będzie działo, a następna niedziela jest tuż po wizycie Xi w Moskwie i wtedy są kolejne pytania. No i mów, no. I jest właśnie 26 marca, niedziela, SMS jest niedziela godzina 15:10 i pytanie jest takie, co Xi planuje w Moskwie? Załamanie, znak zapytania, czyli zmiana gospodarki światowej. I drugie, Olaf też powinien napisać, co planował, ale to planuje, w sensie, bo to było już po spotkaniu, co Xi obiecał. Czyli już było po spotkaniu, co obiecał. Co Xi obiecał Putinowi i jest napisane załamanie. Amerykańskie załamanie. Nowe globalne rozdanie. Wtedy będziesz miał powołanie. Wtedy będziesz miał, Olaf, powołanie. Załamanie amerykańskie załamanie. Chodzi o to załamanie może gospodarcze. Może, amerykańskie. które- może dolara załamanie, albo, albo to wszystko jest połączone w sumie, nie? Ale to jest właśnie, coś związane z załamanie. Ameryką, z dolarem. Niech jakby widzowie, załamanie amerykańskie załamanie. Taki przyszedł Olafowi SMS z poczucia, znaczy on sobie pisze z jednej komórki na drugą. Przychodzi natchnienie i pisze z jednej komórki na drugą. Załamanie amerykańskie załamanie. I kolejny SMS z dnia dzisiejszego. Pytanie, w którym miesiącu będzie wizyta Putina w Chinach? To chodzi o to trzecie rozdanie. Chodzi o to trzecie rozdanie, że pan Xi Jinping zaprosił Władimira Putina do Chin i było pytanie, w którym miesiącu będzie wizyta Putina w Chinach. A poczucie, wtedy będzie sojuszu zawiązanie. No i Ola wytłumacz, co to będzie za zawiązanie. No w sensie, Paweł się mnie spytał tutaj. Czy to będzie jeden kraj, czy wiele krajów? Tak, bo to jest 10:49, to było dosłownie godzinę temu. Rozmawialiśmy i tutaj do audycji ja się szykowałem i właśnie Paweł się mnie spytał właśnie w którym miesiącu, bo jak już tak rozmawialiśmy o Xi, o Putinie, o tych wizytach, no to właśnie padło pytanie, w którym miesiącu będzie ta wizyta Putina w Chinach. No W i tym roku, w tym roku, w którym tak. miesiącu? W tym roku, a ja wtedy właśnie poczułem, od razu mi wpadło, że wtedy będzie sojuszu zawiązanie, czyli nie wpadło mi w ogóle odpowiedź na pytanie, nie wpadło mi takie, że tam gdzieś, nie wiem, w sierpniu czy kiedyś. Data, czyli konkretny miesiąc albo data. Tylko nagle wpadło chodzi- mi, że wtedy będzie sojuszu zawiązanie. To było jakieś takie znamienne, jakieś takie, wydawało mi się to ważne, że nawet kiedy to się stanie, nie było aż tak ważne, To będzie że... wtedy to trzecie rozdanie. Tak, no. To Znaczy- trzecie rozdanie, ale jakie sojusze? Czy to będzie jeden kraj, czy kilka krajów? Nie, no i właśnie wtedy, bo to miała być wizyta Putina w Chinach i może być taka wizyta Putina w Chinach, tak, że będą pokazywali dwie głowy państw, ale ja czułem coś takiego, że tego będzie więcej, tak, że to nie będą tylko Chiny i Rosja, ale czułem 3 i 5, ale to chodziło o kraje, tak, że 3 i 5 to znaczy się, że 3 siły albo 5 sił, co znaczy ja to wytłumaczyłem od razu w taki sposób, jakby kierując się tym uczuciem, to tłumaczyłem to w taki sposób, że 3 to znaczy Rosja, to jest 1, Chiny 2, może inaczej, Chiny 1, Rosja 2, a 3 to te kraje arabskie właśnie, czyli ten sojusz Iran, Arabia Saudyjska, Turcja i że tam mogą być jakieś tam zawarte takie sojusze. Czyli między tymi trzema siłami, tak? Między właśnie Magogiem, między Rosją, a między Chinami, a między tymi krajami arabskimi, które już jakieś sojusze zawarły, czyli Iran, Turcja i Arabia Saudyjska, lub też to jest razem 5 krajów, tak? Albo 3, to znaczy się, że właśnie kraje arabskie, Chiny i Rosja. Że nastąpi taka konsolidacja 3 sił. Kraje arabskie, Chiny i Rosja. To jest 3, a 5 to znaczy się, że ten, tak? To omów jeszcze tutaj to, co ja przeczytałem tego SMS-a twojego, że poczucie ogólne w trakcie tego 19 marca, że to zapytałem, co oficjalnie będzie mówione, a co nieoficjalnie. Oficjalnie Chiny mówią, że chcą pokoju. To jest oficjalne. Chiny chcą pokoju, ale to Chiny są głównym rozgrywającym. I tak samo jak prezydent Białorusi Łukaszenka pojechał do Chin na spotkanie z Xi Jinpingiem, to potem tak samo po tym spotkaniu
prezydent Łukaszenka został wysłany przez Chińczyków na rozmowy do Iranu, żeby tutaj tak samo zawiązać też jakiś głębszy sojusz między Białorusią a Iranem. Czyli Chiny jako główny rozgrywający zaczyna łączyć te wszystkie kraje w taki jeden wielki sojusz. Tak. Chiny chcą doprowadzić do trwałego, bo mają 2 miesiące na podpisanie relacji stosunków międzynarodowych Arabia Saudyjska i Iran. Zobaczymy, czy w ciągu tych 2 miesięcy dojdzie do podpisania tych głębszych, do powrotu ambasadorów i do zawiązania stosunków międzynarodowych. Mają 2 miesiące, że Chiny spajają, jak gdyby łączą taki większy sojusz, który będzie, czyli Arabię Saudyjską z Iranem, tak samo Iran, czyli szyitów z sunnitami, że próbują to łączyć, i tu z drugiej strony tak samo Białoruś, co Xi Jinping wysłał pana prezydenta Łukaszenkę do Iranu, tak samo Białoruś do tej całej konstelacji tych wszystkich sojuszów, że Chiny chcą oficjalnie pokoju na świecie, a tak naprawdę szykują się do wojny. No, znaczy, no to w sensie to już ty mówisz, bo ja mam troszkę jakby, wiesz, bo to różnie może być, jakby, wiesz, to może to się tak stać, że nie, w sensie, znaczy szykują się na pewno, bo to chyba teraz już wszyscy się szykują, ale pytanie, jak to się rozwiąże, nie, bo jeszcze są takie scenariusze. Skupiamy się na tym SMS-ie, który jest tam. Dobra. Najważniejsze, ja chcę tylko powiedzieć, że ten SMS właśnie z tym, że co Rosja szykuje i że zaskoczenie to właśnie widać właśnie w formie tych ładunków nuklearnych właśnie na Białorusi. To jest naprawdę zaskoczenie, Paweł, właśnie. Czyli to ten SMS 19 marca uznajemy po prostu jako trafiony, wypełniony SMS. Jest zaskoczenie na ekranie, tak samo dziwią się dziennikarze, dziwi się wielu krajów, bo nie wiedzieli tego, i Rosja coś szykuje i widziałeś na ekranie zaskoczenie ludzi. Tak. I mija ileś... No i są ludzie zaskoczeni, jest wypełniony SMS 19 marca, a ten SMS tutaj coś i planuje w Moskwie, w sensie co obiecał też Putinowi, no to Chiny, czyli Xi Jinping obiecał Putinowi, prezydentowi, obiecał załamanie amerykańskiej gospodarki. Jak gdyby coś Chińczycy szykują, co bardzo wpłynie na gospodarkę amerykańską, i zostało obiecane amerykańskie załamanie. Nowe globalne rozdanie. O, takie zdanie jeszcze. Nowe globalne rozdanie. Chiny obiecały załamać amerykańską gospodarkę. To znaczy, tu jest napisane amerykańskie załamanie. Ale to może być i gospodarcze, bo ten jeden z banków, czy jeszcze w jakiś sposób będzie uderzenie w dolara, w jakiś sposób, czy jeszcze w inne mają środki nacisku, tak, żeby doprowadzić do amerykańskiego załamania i wtedy zawiązać po prostu ten sojusz, to znaczy to trzecie rozdanie, które będzie, to będzie już jak gdyby spinające te wszystkie spotkania, i to będzie w tym dzisiejszym SMS-ie, co napisałeś, to będzie wtedy będzie sojuszu zawiązanie. No. No i tyle. Chcieliśmy podziękować widzom za wysłuchanie. Pozdrawiam. Okej. Dobra, to kończymy, żeby nie było za długo, żeby za długo nie zagadywać i nie? Dobra, to dzięki za uwagę, trzymajcie się, odhaczamy kolejne poczucia w związku z zaskoczeniem, ale na spokojnie, bez straszenia, trzeba dalej iść do przodu, niezależnie od tego, co się dzieje, jak mówiła mistyczka z Warszawy, spokojnie jak na wojnie, więc spokojnie. Cześć, z Panem Bogiem. Drogi widzu, jeśli podczas słuchania tego materiału poczujesz, że ta cała praca ma sens i znajdziecie natchnienie, by odwdzięczyć się, pod każdym filmem znajdują się namiary do przelewu. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom bardzo dziękuję. Każda kwota jest na wagę złota. Wszystkie znajdujące się tutaj wizje i poczucia są darmowe, a każdy datek jest wolną wolą każdego z Was. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, z Panem Bogiem, hej.